Dzień dobry, witam hodowców i hodowczynie. Dzisiaj na naszym filmiku będzie Andrzej Dybusk, też hodowca naszego oddziału. Powie nam o genetyce gołębi, o nawigacji, o wszystkim, o tych rzeczach, których się zajmuje i się specjalizuje w tym. Pierwszy wątek to dlaczego gołębie wracają, bo to właśnie. też takie pytanie, bo to też jest coś, co pasjonuje. Były takie różne filmy, chyba na National Geographic też takie filmy były, które przybliżały temat, to co w tej chwili w nauce jest wiadomo na ten temat. 4 takie główne wątki powrotu do gołębnika. No, najstarsza teoria to kompas słoneczny, czyli gołębie śledzą położenie słońca na nieboskłonie i są w stanie z tego położenia wywnioskować, jaka jest pora dnia, no i też tą swoją jakąś taką ogólną lokalizację. Druga teoria to jest teoria magnetyczna, czyli tutaj poszukuje się jakichś struktur u gołębi, które by pozwalały im, czy pozwalają na wykrycie tego położenia na podstawie natężenia, czy tam zmian w natężeniu pola magnetycznego ziemskiego. Trzecia teoria, nawigacja węchowa. Tutaj włoski ośrodek, pani profesor Anna Gagliardo zajmuje się tym, nawet w dalszym ciągu te publikacje najnowsze są na ten temat, tam, żeby odświeżyć temat zajrzałem. Czyli udział różnych związków lotnych w powietrzu i taka różna mapa stężeń tych substancji lotnych, która pozwala gołębiom na orientację się w powietrzu. No i przy samym gołębniku taka mapa, punkty charakterystyczne krajobrazu, to co już gołąb jest w stanie się wyuczyć, zapisać, taka pamięć przestrzenna, którą gołąb zapisuje w takiej strukturze mózgu w hipokampie. No i to pozwala gołębiowi stworzyć taką własną, indywidualną mapę. Te wątki też oczywiście będziemy rozbudowywać. Także po wypuszczeniu szacuje się, że gołębie, jeśli jest dostępne słońce, a w tej chwili no, przy słonecznej pogodzie, bezchmurnym niebie słońce zawsze jest obecne, bo Zarząd Główny zmienił przepisy, żeby wypuszczać 15 minut po wschodzie słońca, bo byli zwolennicy wypuszczania w nocy gołębi, także tutaj Zarząd Główny w oparciu o tą wiedzę nie pozwolił na to 15 minut po wschodzie słońca. Najwcześniej można gołębie wypuścić. Jeśli jest słońce dostępne, no to gołębie taką ogólną orientację, no to jest na podstawie położenia słońca i zwykle jak lotujemy z zachodu, no to gołębie lecą w stronę słońca, na wschód. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że taka końcówka tego, że ten gołąb może to wyuczyć się, na przykład jak wywożę gołębie w dane miejsce po kierunku, to może się wyuczyć taki, że będzie wpadał w ten kanał i leciał do domu tak, tylko tym kierunkiem? Ja o tym powiem, bo też takie badania były prowadzone systemem GPS w Anglii. Profesor Tim Guilford prowadził takie badania. Nie wiem, czy starsi hodowcy może będą pamiętać, że były nawet takie wiadomości, były trochę prześmiewcze, że gołębie zawracają na rondzie. Nie wiem, czy też dla jednej takiej ogólnopolskiej stacji informacyjnej udzielałem wtedy wywiadu w Szczecinie, przyjechali do mnie i tam pokazywałem im te oryginalne publikacje tego Tima Guilforda i zespołu z Anglii. Ale wracając do kompasu słonecznego, to jak oni to odkryli? No, trochę naśladowali te badania, które były prowadzone u pszczół, bo pierwsze informacje na temat korzystania z kompasu słonecznego to takie były badania przełomowe, no już dobre kilkadziesiąt lat temu u pszczół, gdzie pszczoły też potrafią tam się orientować, też muszą znać swoje położenie, bo muszą trafiać do ula z powrotem, tak jak gołębie do gołębnika i pszczoły po prostu na podstawie położenia słońca są w stanie się tam w przestrzeni orientować i trafić z powrotem do ula. I tu podobnie gołębie. Dowiedziono, że zaburzenie tego kompasu słonecznego, prowadzono takie badanie, że były 2 grupy gołębi, jedna, która normalnie obserwowała położenie słońca, druga grupa gołębi, które te warunki świetlne w gołębniku były celowo zmienione, przesunięte. Te gołębie, po angielsku to się tam nazywało clock shifted, czyli przesunięcie tego dnia świetlnego o kilka godzin. I wypuszczano taką grupę normalną i gołębie z tym przesuniętym zegarem słonecznym i te gołębie na starcie zawsze leciały zgodnie z tym przesuniętym zegarem słonecznym, więc one leciały, na starcie miały ten nieprawidłowy odlot, jak to się mówi, ale później były w stanie korygować na trasie ten przelot. No i korygowały w oparciu o inne źródła informacji. Czyli te inne źródła informacji, no to na przykład nawigacja ta magnetyczna albo nawigacja węchowa. Nie? To takie dwie główne teorie, które obowiązują. Jeśli chodzi o nawigację magnetyczną, poszukiwano struktur, które umożliwiają odczytanie tego natężenia pola magnetycznego i w 2013 roku była taka publikacja, w której już wykazano istnienie takiego receptora, magnetoreceptora, tak to nazwano. Później
weryfikowano to badania, obalono tą publikację w kolejnych badaniach, że nie ma takiego receptora. W tej chwili w najnowszych badaniach poszukuje się tych struktur w uchu wewnętrznym, że u gołębi w uchu wewnętrznym takie struktury być może istnieją, które pozwalają na badanie tego natężenia zmiennego pola magnetycznego. Są znane przypadki takich miejsc, gdzie te anomalie magnetyczne występują. Są takie miejsca, gdzie się nie powinno wypuszczać gołębi, bo po prostu to natężenie jest... Ale to jakie to miejsca tam, gdzie To musimy zbadać, bo my tego nie wiemy, ale były takie badania prowadzone w Nowej Zelandii bodajże, gdzie były takie miejsca, gdzie badano to natężenie, tam są takie odpowiednie parametry czy takie do pomiaru tego natężenia urządzenia, żeby zbadać to natężenie w danym miejscu. No i były takie miejsca, gdzie te zaburzenia geomagnetyzmu występowały i gołębie z takich miejsc fatalnie odlatywały. To powiedzmy, bo na przykład teraz wprowadzili te 5G, to ma jakiś wpływ Twoim zdaniem na to, że te gołębie, pamiętasz, mieliśmy takie loty, że po prostu, każdy mówił ze starszych hodowców, takich hodowców, niektórzy mówili, że włączyli 5G i dlatego tych gołębi się tyle nagubiło. Czy to ma jakiś wpływ, uważasz, na to? Ja do tego się nie przygotowałem, nie czytałem publikacji naukowych na ten temat, nie wiem, czy istnieją. Promieniowanie mikrofalowe, podobno bardzo mam natężeniu, które te fale, one tam oddziałują kilkadziesiąt metrów, taka jest, te przekaźniki są, które wybudowano w dużej ilości w Polsce, one są, jak jechałem ostatnio, czy tam kilka razy do Wrocławia, no to one są co kilometr, co 500 metrów, bo to jest, te fale, one na małą odległość działają, oddziaływują przy niskim natężeniu, nie wiem, nie mam takiej wiedzy na ten temat, jeśli chodzi o 5G, teorii różnych przy lotach katastrofalnych jest dużo, moglibyśmy szukać przyczyn. Omówimy to na przykładzie lotu TTR zeszłorocznego, bo tu mam swoje teorie, które by były podparte faktami naukowymi. Więc jeśli chodzi, wracając do tego magnetyzmu, no to poszukuje się tych struktur, które umożliwiają gołębiom odczytanie tego natężenia pola magnetycznego, czyli które umożliwia to położenie w danej przestrzeni. Więc gołąb jak startuje w oparciu o ten kompas słoneczny, po wypuszczeniu z kabiny, jeśli jest słońce, no to na zachód, znaczy na wschód leci z zachodu w oparciu o słońce, a później już to takie precyzyjne położenie koryguje w oparciu właśnie o magnetyzm i o nawigację węchową. Zaburzenie magnetyzmu, tutaj były też takie pytania, te burze. Burze słoneczne. Tak, burze. No to jakieś, akurat jest teraz bardzo niska aktywność słońca, jesteśmy w takim okresie, gdzie jest ta dosyć niska aktywność, ale były takie okresy, że te rozbłyski słoneczne były silniejsze. Jeśli taki rozbłysk trafia w Ziemię, no to może na pewno jakoś zakłócić funkcjonowanie tego mechanizmu czy pola magnetycznego i przez to gołębie mogą się dziwnie zachowywać. Mogą stracić tą możliwość precyzyjnej nawigacji w oparciu o ten mechanizm. Czyli ten magnetyzm, to co jeszcze jest ciekawe, zauważono, Chińczycy prowadzili takie badania, albo przynajmniej chińskie nazwiska były w publikacji, nie pamiętam dokładnie teraz, ale wykazali, że w dziobie występują takie też struktury czy skupiska takich związków magnetycznych. To były takie skupiska magnetytu, czyli tam związków żelaza, grudki magnetytu i stwierdzono, że u samic dwukrotnie więcej tych grudek magnetytu występuje. To też by tłumaczyło jakoś przy tych lotach katastrofalnych, są lepsze, że czasami samice sobie lepiej radzą. Tam widziałem pytanie odnośnie, co wtedy, jeśli nie ma słońca. Czym kierują się gołębie w pochmurną pogodę, jeśli na niebie nie ma słońca? Tak jest. No, to zależy od wielu czynników, bo jeszcze mogą się wspomagać nawigacją węchową, pod warunkiem, że odsłonięte są żaluzje, mogą korzystać. To czyli jak niektórzy hodowcy mówili, że to bryza taka, która łapie, tak? Jak wypuszczone gołębie są na tym i że mówią, żeby były otwarte, żeby miały kontakt z powietrzem, że 15 minut tej bryzy, żeby złapały. A wiem coś jeszcze z doświadczenia, bo ja bardzo mocno intensywnie trenuję gołębie i jak wywoziłem gołębie i podjeżdżałem i od razu z klatki ich wypuszczałem od razu, to nie było znaczenia, czy to było 30 czy 40 km, te gołębie nie miały takiego odejścia i ciężej mi się wracało, ale jak złapały tą bryzę, te 15 minut, waliły od razu w kierunek. Nie? To są moje obserwacje takie. To są obserwacje hodowców, które mają podparcie w faktach naukowych, też, bo na razie rozmawiamy o obserwacjach i faktach naukowych. Ja bym chciał to weryfikować właśnie faktami naukowymi. Fakty naukowe są takie. W 2016 roku była taka publikacja opublikowana przez zespół właśnie profesor Galliardo, tej specjalistki od nawigacji węchowej, która wykazała, że jeśli gołębie się znajdują w takiej zamkniętej kabinie bez możliwości tego wcześniejszego złapania tego powietrza z zewnątrz,
Jeśli są zamknięte żaluzje i gołębie, które mają otwarte żaluzje, no to te, które mają otwarte żaluzje, no po prostu dużo łatwiejszy odlot mają, nie? Także mają tą lepszą orientację początkową. Więc tutaj jak mówisz, że gołębie podjeżdżasz, wypuszczasz, no to po Dlatego- prostu jest ten problem, a jak odczekasz 15 minut, to odchodzą czasami bez koła. No dobra, a czyli jak gołąb wraca z tylu kilometrów, jak już jesteśmy przy tym temacie? No to- Czy jest jakiś, No to bo czy to jest wraca, no- trudne pytanie tak To nie naprawdę. jest trudne pytanie. No łapie tą początkową orientację, ta hipoteza zakłada, że łapie tą początkową orientację w oparciu o kompas słoneczny, czyli wie, że jest na zachodzie w Brukseli Wie, na no, przykład. wie. Wie, że jest w Brukseli, mniej więcej. Później nawiguje w oparciu o ten kompas, czy może tą nawigację magnetyczną i ta mapa węchowa ze starszych badań, jak pamiętam, no to szacowali, że to rozciągnięcie się tej mapy węchowej, czy możliwość nawigacji w oparciu o węch, no to jest tak do 350-400 km od gołębnika. To jest sporo. Bardzo dużo. W oparciu o jakie czynniki, jakie związki lotne. Tam było wcześniej mnóstwo tych związków, ale z takich najnowszych badań, które są z zeszłego roku opublikowanych, to wychodzi na to, że jednym z takich związków jest siarczek dimetylu, który gdzieś się z morza, z wody morskiej gdzieś się uwalnia, więc tutaj jest to jeden ze związków. Terpenoidy, ja nie doczytałem, ale to chyba jakieś takie związki glebowe, bo nie doczytałem, tylko widziałem po prostu, że terpenoidy. Jeszcze jakiś trzeci związek. To były takie badania włoskie, oni w okolicy Pizy prowadzą te badania i tam właśnie analizowano rozkład w atmosferze tych związków lotnych i ich jakieś tam ruchy i w oparciu o to wykazano, że gołębie też tymi związkami lotnymi się kierują. No u nas najłatwiej ostatnio gołębie trafiają do polic, prawda? Bo police najłatwiej mogą gołębie wyczuć, tak? Z uwagi na ten kombinat, który tam się znajduje, chemiczny. Gołębie trafiają do polic. Coś w tym musi być, Bez bo, pudła. bo jak zaczęli hodowcy tam bardziej trenować u nas w Policach, to naprawdę te gołębie no, lepiej mają. Lepiej od kilku lat jest tam duży postęp w ich hodowlach, bo widać, że Tak. wybijają się na szczyty list naszych, na Tak. oddziałowych. nie? Hodowcy z polic są bardzo mocni ostatnio. Tak. Mają, właśnie tak jak mówiłeś, duże zaangażowanie. Duże zaangażowanie. Sprzątają gołębniki pewnie. No wiadomo, jak nie są leniwi, Sprzątają będą gołębniki. docinki cały czas. Tak, także... Ale to było z celem motywacji, żebyś się zmotywował, Ja bo się ty jesteś zmotywuję. bardzo dobrym hodowcą. Ja się zmotywuję. Tylko ostatnio się zaniedbałeś, ale bardzo dobry hodowca. Przecież Nie, ale osiągi w ja powiem, ja 2013. nie będę się tłumaczył, ale powiem ostatnio, że moje gołębie ostatnio jadły w czasie mrozów o 23 zapaliłem światło w salonie, otworzyłem drzwi do gołębnika, bo mam blisko gołębnik. Jadły o 23, jeszcze jak nie były w parach, bo teraz jedzą 2 razy dziennie już tak. Aha, to jednak zmotywowało. Nie, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, jest dopiero marzec, spokojnie. Więc ta nawigacja węchowa, magnetyczna, ciekawe wątki, więc jak mamy taki lot z Teterowa, Jak mieliśmy. Osoby mieliśmy w Boże Ciało, no totalna katastrofa. Katastrofa. Dlaczego? Nie? Dlaczego? No, ja czasami hodowcom staram się na punkcie tłumaczyć, ale No ale poczekajcie, co to był za lot? Bo ja na No, przykład mieliśmy- nie to był wiem. lot z miejscowości, z której Teterów. nigdy nie było ciężkiego lotu w Tak, historii. zawsze było łatwo. Lot w Boże Ciało przy trochę takich wątpliwych warunkach atmosferycznych. Tam chyba było tak bezwiecznie, Duszno. taka lekka bryska, pochmurno, nisko chmur i tak dalej. Więc gołębie na starcie, nie wiem czy były zamknięte żaluzje, bo tego nie wiemy, ale załóżmy, że były zamknięte żaluzje, albo nie były, to już tam nie będziemy, żeby nie byliśmy, że teraz prezes oddziału później wyciągał po komisjach dyscyplinarnych, ale załóżmy, że były takie warunki, w których tak, gołębie nie mogły korzystać ze słońca, bo nie było słońca. Nie było. Niski pułap chmur, jeśli nie było ruchu powietrza, to prawdopodobnie był problem z nawigacją węchową. I co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje coś takiego, że gołębie po wypuszczeniu no te minimum 30 minut muszą krążyć i łapać położenie w oparciu o nawigację magnetyczną. Ostatnia deska ratunku. I gołębie łapały tam na 40 minut, takie było odejście z Teterowa. bardzo. Bo pierwsze gołębie wróciły po 3 godzinach, więc Tak. 140 km po 3 godzinach, no to jest tak 45 na godzinę, tak wolno gołębie nie latają. Więc gołębie po prostu się ratowały w oparciu o tą nawigację magnetyczną. Pół godziny to jest minimum, żeby gołębie, jeśli nie mają dostępnych innych źródeł, czyli węchowa i słońce, no to pół godziny minimum muszą krążyć, dostroić się do tego ziemskiego pola magnetycznego, a mimo to od pierwszego gołębia do ostatniego gołębia w konkursie minęło 5 godzin. Z Tak. 8 godzin, ja pamiętam ten lot, bo Ja też Tutaj pamiętam go, nie zapomnę tego lotu do końca życia. kolega mnie odwiedził, tam najlepsze roczniaki włożyłem na ten lot, kolega mnie odwiedził i Paweł, którego pozdrawiam przy okazji, Tak. jeszcze ze swoim innym kolegą, to pamiętam, jak o 15 godzinie tam chyba 7 gołąb z 15 czy tam z 12 dopiero wrócił, także
to są takie sytuacje, w których one nie są niczym nadzwyczajnym, ale no, zdarzają się takie loty. Powiedz mi jeszcze do tej nawigacji, bo patrz, słuchaj, są loty, mamy loty nieraz takie i na przykład są loty, mówmy teraz o 300 km, do 300 km i gołębie przelatują. Czemu one przelatują? To jest spowodowane przekarmieniem? Czym to jest spowodowane? Czy co po prostu mają słabą nawigację te gołębie? Wiesz, w kwestii przelatywania, no jest, tego tak dokładnie nie wiemy, ale no, zależy z kim się lotuje. No, jak lotujemy z Hanoweru, gdzie stoją czeskie kabiny i poznańskie i inne i gołębie, wiadomo, nawet jak my wypuścimy, nie wiemy, że ktoś 15 km obok wypuszcza, no Hanower, na przykład Lerty, Loty, Peine, Hildestein, dużo miejscowości, Zielona Góra, Gorzów, Poznań, wszyscy tam jadą na tej szerokości. My wypuszczamy gołębie i kiedyś były tak kilka lat temu, były tam loty z Lerty, no i moja roczna samica ląduje we Wrocławiu na przykład, bo Wrocław miał 500, nie? Czyli one się łapią i lecą z innymi gołębiami. No mogą się wymieszać i teraz jest kwestia, czy gołębie są w stanie od tej grupy oderwać, czy nie są się w stanie oderwać. My wypuszczamy nawet prawidłowo, po 15 minutach ktoś wypuszcza 15 km dalej i jest ścinka i jest problem. No lepiej by było nawet wypuścić te wszystkie gołębie razem i łatwiej by sobie poradziły niż tak jak się te gołębie, no i te szybkie się ścigają na trasie, tylko nie z tymi gołębiami co trzeba, nie ze swoimi nie ze ścigają. swoimi Także gołębiami. tutaj to może być ta przyczyna, no przekarmienie pewnie też, bo ja nie jestem specjalistą od karmienia, ja przekarmiam gołębie, bo nie mam takiego, raz w życiu nie nakarmiłem gołębi, się przyznam, tylko jak lotuję. Pamiętam najgorszy mój sezon jeszcze na starym miejscu w 2018 roku, po jednym z lepszych sezonów 2017-2018, po prostu jak do dzisiaj pamiętam śmiech Zbyszka, twojego imiennika, Zbyszka, wiadomo o kogo chodzi. Jak mu powiedziałem, że na pierwszy lot na Teterow nakarmiłem orzeszkami, to po prostu myślałem, że mnie zabije śmiechem. No i moje gołębie z tych lotów właśnie przy takim ostrym karmieniu na locie Parchim 200 km, no i moja samica ląduje na przykład w Pruszkowie pod Warszawą, 700 km do miejsca wypuszczenia. No, bo wiesz, naładowałaś ich musiała się wylatać. Wyśmienicie, nie? Musiała się wylatać. No, to po już prostu nie chodzi o... I to są być może też takie błędy. Tu hodowcy granie, ja wiem jak powinno wyglądać karmienie, ale nie potrafię tego zrealizować, bo trzeba znaleźć tą równowagę po prostu. To musi być to klapanie skrzydłami samców przy gołębniku, Oczywiście. to wing beating, czy jak to się tam po angielsku nazywa, czy musi być ten balans. Gołębie nie mogą być w negatywnym bilansie energetycznym, nie mogą być zapasione. Trzeba znaleźć ten złoty środek i to jest klucz do wygrywania, zwłaszcza na krótkich lotach. Tak? Tak. Mistrzowie wiedzą jak to zrobić, ja mistrzów nie pytam, bo trzeba Mistrzowie wprowadzają w błąd. Bo mistrzowie wprowadzają błąd, trzeba samemu do tego dojść Tak. i jak ktoś mnie pyta jak karmić, to ja mówię, że ja nie wiem jak karmić. Ale ja też uważam, że właśnie karmienie to jest 80% sukcesu. Przy krótkich lotach. Przy krótkich tak. lotach. W długich lotach też to już gołębie muszą być i karmienie i właśnie ta nawigacja. Tylko jeszcze mam jedno pytanie, patrz. Jeszcze końcówkę załatwimy lotów, czyli ta czwarty mechanizm nawigacyjny, to załatwimy go za chwilę, tak? Patrz, ja mam jeszcze jedno pytanie. Zobacz, są gołębie wybitne, nie? Są gołębie olimpijskie, są asy narodowe. Tym gołębiom nic nie przeszkadza. Żadne, nigdy nie przelatują, zawsze trafiają w cel. Powiedz, czy to jest związane właśnie z tymi badaniami, które ty robisz tam te genetyczne, te AT, tak? Dobrze mówię? No to 3 geny są. 3 geny, no. Czy to... Znaczy ja tutaj nie występuję dlatego, że chcę zareklamować się Nie. osoba, która robi Ja badania genetyczne bynajmniej. Ja tutaj poprosiłem Ciebie o tą możliwość, żeby nie odpowiadać na te pytania indywidualnie hodowcom, którzy do mnie dzwonią, bo po prostu jak każdemu poświęcę pół godziny, to razy kilkadziesiąt, nie mam na to czasu, także tak. przepraszam, że nie odpowiadam. Czasami jestem poirytowany, dlatego dzisiaj tutaj... No bo ile razy można odpowiedzieć na te jedno i to samo No pytanie? to dlatego też No, ludzie zadają, my nagrywamy. zadają te jedno i to samo tak. pytanie. No wiadomo, każdy chce to wiedzieć. Ja też bardzo chcę to wiedzieć, bo mnie to bardzo interesuje. Nie? O tym za chwilę opowiem, jak powinny te badania wyglądać, jak nie powinny wyglądać. Właśnie, jak nie powinny wyglądać. To bym chciał wiedzieć. Skończymy nawigację może Dobrze, jeszcze, no. tak? Że skończymy wątek nawigacji, czyli ten czwarty mechanizm, punkty charakterystyczne krajobrazu, czyli mówiłeś o tym, że jak się gołębie wywozi, to się tam zaczynają uczyć, czy utrwalają sobie jakąś określoną trasę. Sam mówiłeś, że tam ze swoim kolegą Waldemarem
nie wozisz już gołębi na wspólne treningi, Nie bo chcę gołębie, wozić, tak. bo gołębie wracają Tak. najpierw do niego I był- to jest poparte faktem, mogą się hodowcy różni z tego śmiać. Przez kilka lat Andrzej jest tutaj doskonałym świadkiem tego, że ja bardzo mocno trenuję gołębie i wywożę. Ja się w tym to lubię bardzo robić. I wywoziłem z moimi kolegami gołębie i było tak, że moje gołębie odprowadzały cudze gołębie do gołębnika, się śmiałem. Ale one, tak jak Ty właśnie mówisz, wyrabiały sobie ten korytarz i Tak. z lotów było to samo. Jak w wcześniejszych latach wracały mi gołębie z kierunku, na przykład z tych samych miejscowości, to jak zacząłem z innymi trenować, to wracały już z innych kierunków. A te same pogody, podobne pogody były, nie? Także dlatego to chciałbym... Tak, i tu jest to powiedział. czwarty wątek nawigacyjny, czyli w oparciu o tą mapę, którą sobie gołąb jest w stanie stworzyć, zapamiętać, tak? Te Tak. punkty charakterystyczne krajobrazu. Im więcej treningów, tak jak mówisz, tym ta mapa jest bardziej rozbudowana i niektórzy hodowcy tam w przeszłości twierdzili, że gołąb powinien być ze wszystkich kierunków trenowany, żeby mieć tą taką mapę jak najbardziej rozbudowaną, żeby jak przeleci gdzieś tam mógł wrócić, nie? Żeby mógł się cofnąć też czasami. Więc te młode gołębie niektórzy tak dookoła wywozili. No ale przynajmniej tak się powinno to robić, że tam od północy do południa, chociaż Tak. te 180 stopni, nie? To jest taki dobry pomysł na trenowanie gołębi. Im więcej tych treningów, więcej tych miejsc gołębie poznają wokół, czy na tej końcówce do lotu, do gołębnika, no to tym większa później szansa na to, że gołąb będzie takim, powiedzmy, asem, że nie Tak. będzie się w stanie dał przyciągnąć. Ja pamiętam z takiej odległej przeszłości, jak tam w moim rodzinnym domu lotował jeszcze mój brat, no to był taki stary niebieski gołąb tam z 90, to prehistoria, gołąb z 93 roku, ale no, brat tam leciał średnio, tam miał lepsze, gorsze momenty, ale pamiętam, że były takie loty, że tak jak mówisz, 300 km. Ten gołąb przylatuje, stary, doświadczony gołąb przylatuje pierwszy, za pół godziny wracają gołębie od Gorzowa na przykład, bo lotowaliśmy z oddziałem Gorzów. Ten się nie dał przeciągnąć, inny się dały przeciągnąć. I z czego to wynika? No to albo doświadczenie, czyli stworzenie sobie tej takiej mapy i ten gołąb wiedział, gdzie on jest i na końcówce po prostu potrafi przez las polecieć prosto. Albo czynniki genetyczne, które się tutaj w mediach pojawiły jako tak zwany gen GPS. Do tego wrócimy. I czy gołąb sobie jest w stanie zakodować taką mapę? No jest w stanie sobie zakodować i jest w stanie lecieć o charakterystyczne punkty krajobrazu. W tych badaniach, które prowadzono z systemem GPS w Anglii, profesor Guilford prowadził takie badania, wypuszczał gołębie no, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt razy z tej samej lokalizacji. I pierwsze 4 wypuszczenia gołębi niedoświadczonych, no to były po prostu krążenie, tam takie linie różne dziwne i ta trasa, faktyczna odległość od gołębnika, a to co gołąb przyleciał, no to tam było kilka razy więcej zanim on doleciał, kilometrów, nie? Do tego długo leciał. Ostatnie 4 loty, 4 te wypuszczenia, te treningi, no ta trasa już była zbliżona do linii prostej, ale to nigdy nie była linia prosta. Czasami to była w przypadku jednych gołębi tam Tak. no, taka lekki łuk, czasami większy łuk. To mówię, to musiałbym pokazać oryginalne z publikacji. To nie ma znaczenia. Czyli niektóre gołębie sobie wypracowują jakąś jedną trasę, inne inną i później to decyduje, bo jeden gołąb na końcówce leci jak po linijce prosto, a drugi jakąś już wypracowaną trasą i on nigdy szybko nie przyleci. Tak? Nigdy nie przyleci. Jeśli tego nie zmienimy, no bo gołąb nie wie, że musi wrócić szybko do gołębnika, tak? To my byśmy chcieli, ale jeśli czasami gołębie, mówię, zahaczają gdzieś tam okolice i wracają z polic, czy zahaczają o południe, no to takie gołębie nie będą wygrywać. Nie? Jeśli wypracowały sobie taką trochę zaburzoną trasę powrotu na końcówce, nie? Właśnie, że się Albo jeśli się trzymają, nie wiem, stada po prostu lecą za stadem. albo lecą za stadem i na końcu Gęsi. próbują się odrywać, bo to stadne latanie jest typowe dla gołębi młodych też, Tak. nie? Bo to, Właśnie dlatego, że to dużo hodowców, ja się z tym zgadzam, że młode tak jak wytrenujesz, tak masz, nie? Im No więcej tak, treningu, tak, tym tak. jesteś lepszy. Niektórzy nazywają je małpy, no akurat bym tak nie powiedział, że tam małpy to gołębie, no ale tak jest, ale na stare gołębie już się to nie przekłada, nie? Już zostają, tak jak u sportowców, zostają jest indywidualiści taka i śmietana. odwrotna zależność też troszeczkę między lotami dorosłych i młodych czasami, czy bardzo często. To wiesz, jak lotowałeś i miałeś komplet, czy tam 19 gołębi z kompletem konkursu, pamiętam jak opowiadałeś, że w następnym roku w połowie sezonu był jeden z tych, Jeden, tak. I to jeden z jest tych prawda. 19. W 2014 miałem ponad chyba tam 20 gołębi z kompletami. Nastawienie na 2015 było niesamowite. Do 4 lotu pamiętam to jak dziś został tylko jeden gołąb z tych. Tak. Wyginęły wszystkie. A te co miały po 2, po 3 konkursy zrobiły się asami później, bo były to jedne z najlepszych moich gołębi na gołębniku. No i tu jest ciekawa obserwacja, czy informacje, które pozyskuję od hodowców w kontekście badań genetycznych, tego jak to się z genotypami układa. Właśnie, powiedz. Bo tak, jeśli chodzi o badanie genetyczne gołębi, no to tak najprostszy test genetyczny to test płci. W
przypadku testu płci, no to tam jest taki gen markerowy, który jest zlokalizowany na chromosomie płci. U samic te chromosomy, to hodowcy na pewno wiedzą, są Z i Z, Z i W. U ludzi XY, XX. Tylko u ludzi XY, no to wiadomo, że to mężczyźni, XX kobiety. U gołębi jest odwrotnie. ZW to samice, ZZ to samce. I w przypadku gołębi na tych chromosomach płci mamy taki gen markerowy CHD1, ta wersja Z i wersja W to samo, nie? I w przypadku tego genu te różnice, występują różnice w sekwencji DNA pomiędzy genami. Te różnice jesteśmy w stanie bardzo łatwo uwidocznić, bo jak metodą PCR powielimy ten gen, no to mamy w przypadku samic mamy 2 takie fragmenty, uzyskujemy w przypadku samców 1 fragment, na tej podstawie tą płeć oznaczamy. Tak jak tutaj koledzy czasami robią sobie te 8 samców ci ostatnio robiłem. Nie, wszystkie były samce. Wszystkie samce. Wszystkie w 100%. Ani razu się nie pomyliłeś. Tak. I wiem, że u naszego kolegi Waldemara Setki już robisz robiłem. setki i też się nie mylisz. Także to jest na pewno Tak, takie nawet przynajmniej. Waldemar miał kiedyś taki jeden problem, bo mu zaczęła samica atakować inne samice, tam Tak. gruchała, jak to się mówi, i tego już miał wątpliwości. Mówiłem, żeby poczekać, rozniesie jajko ten samiec i chyba zniósł. Także, czyli to była samica jednak. No tutaj trudno się pomylić, jeśli nie ma takiej pomyłki gdzieś tam przy przestawieniu próbek, wiadomo, tam różne rzeczy się dzieją, jak się robi analizę o pierwszej w nocy, ale raczej ten test genetyczny, jeśli nie ma pomyłki, no to nie ma możliwości. No a teraz takie ciekawsze badania, które interesują Właśnie. hodowców, żeby poprawić wydolność lotową, czyli te badania, te geny tak zwane szybkościowe, to one zostały nazwane jako geny szybkościowe. No, to jest taka nazwa bardziej handlowa. Nie? Tutaj w przypadku tych genów, taki pierwszy gen, który był badany, to gen LDHA, czyli ten gen dehydrogenazy mleczonowej, kodujący dehydrogenazę mleczonową. Tu pierwsze badania, to już też prehistoria, to 2002 rok takie badanie prowadziłem. Pierwsze tam informacje, że tam ten gen występują jakieś tam polimorfizmy, mutacje. Później takie badanie, no, lekko przełomowy z 2006 roku, to badanie, w którym wykryto, że jeden z wariantów genu występuje tylko u gołębi pocztowych. Czyli ten wariant A genu występuje tylko u gołębi pocztowych, u gołębi ras ozdobnych, wielu tam mięsnych, tam jakichś lotnych, wysokolotnych, szybkolotnych i innych. Nie ma tego wariantu genu. I to była taka przesłanka, to już 15 lat minęło, czas płynie. To była taka przesłanka, że na tej przesłance no, zachodnioeuropejskie serwisy genotypujące już zaczęły wprowadzać ten gen. Nazwały ten gen później został nazwany jako speed gene, czyli niby gen szybkości. To tak z perspektywy czasu trochę chyba musielibyśmy zweryfikować, bo to raczej no, z wytrzymałością u niektórych gołębi dalekodystansowych, jak takie badania wykonuje takiej samicy, która 3 razy z Barcelony leciała w Polsce, tam z województwa lubuskiego, no to właśnie genotypy AB, AA tam się trafiają z tych linii, raczej właśnie te gołębie takie bardziej wytrzymałe mimo wszystko, pomimo że to się nazywa jako speed gene. Nazwano to tak, gdyż w tej kolejnej publikacji, która była publikowana w 2014 roku, no wykazano, że te gołębie latały lepiej na krótkich lotach, tam do 400 km te gołębie o genotypie tym AB, tym pośrednim, więc genotyp AA, tam były tylko dwa takie gołębie, akurat w tym badaniu trudno było coś powiedzieć, one miały lepsze wyniki, ale to były 2 gołębie, nie można na podstawie takich pojedynczych obserwacji, to nie jest statystycznie istotne, nie robi się statystyki dla jakichś pojedynczych obserwacji, że tam są 2 gołębie, to jest za mało. Z innych badań, które były opublikowane tam na 313 gołębiach młodych, były dość ciekawe obserwacje, bo tam wyszło, że to było 313 gołębi młodych z jednego gołębnika, wyszło, że gołębie te o genotypie AA, one miały średnią wartość tych punktów szwajcarskich 47, pozostałe genotypy tam było 26, 27, więc 20 punktów, czyli te gołębie o genotypie A średnio 47, więc to było po prostu kosmiczna różnica, nie? Ale pomimo, że to była taka kosmiczna różnica, to genotyp nie jest jedynym czynnikiem, który decyduje o tym wyniku gołębia na końcu, Na tej końcówce. czy może nie na końcówce, czy w całym locie genotyp nie decyduje tylko, więc mamy te inne źródła zmienności tego przylotu, więc
Jak to było weryfikowane, to okazało się, że ten genotyp AA, to tak naprawdę te gołębie one wygrały tylko na jakimś jednym locie pod wiatr, gdzie prędkość była 1100, że te gołębie po prostu Wytrzymały AA rozniosły resztę stawki, a w 4 lotach, na 3 pozostałych lotach z wiatrem te różnice nie były takie istotne, tylko naprawdę na jednym locie. Różnice były w wartościach 47-27, ale to tylko było na locie pod wiatr. I tutaj takie są też obserwacje u wielu hodowców, którzy już robią te badania genetyczne, że te gołębie AB, AA to są raczej gołębie takie wytrzymalsze na loty takie pod wiatr. One są w stanie lepiej sobie poradzić z takimi lotami pod No wiatr. ja bym troszeczkę Andrzeju inaczej powiedział. Jak? Takim starym niemieckim przysłowiem. Z wiatrem to i zawiniesz papierek i przyleci, a gołąb już pod wiatr musi myśleć i dlatego wydaje mi się, że te geny, które ty mówisz, to mają przełożenie. Bo zauważ, gołębie pod wiatr muszą myśleć, żeby lecieć, a gołębie z wiatrem Muszą wytrzymać przede wszystkim. Tempo. muszą wytrzymać i to, tak jak mówisz, one więcej tych gołąbków, które mają właśnie te dobre geny i lecą pod wiatr, to czyli ma to jakieś przełożenie na pewno. Bo z wiatrem to, tak jak mówię, No tak, zawiniesz tylko że- papier, rzucisz i doleci, nie oszukujmy No się. gazeta leci, tak, Gazeta leci, tak, nie? ale są czasami takie sezony, że jest 14 lotów z wiatrem, czy 15. No. I właśnie wtedy to nie jest żaden wykładnik, bo masz pełen gołębi zazwyczaj i nie wiesz, co masz zrobić. No tak, ale ktoś wtedy wygrywa. Gołębie. No kto wygrywa? To- No to wygrywa nie obrażając nikogo, kto ma więcej szczęścia. No tak się zdarza. Jest też taki, który się gołąb nie potknie na desce, nie? I biegnie szybciej do To gołębnika. również, ale tutaj jest taka obserwacja. Tutaj jeden z takich czołowych hodowców w Polsce też mi opowiadał, no może z miesiąc temu, że lotował w tym roku 2 gołębiami AATT, no, czyli w tym genie, no powiedzmy AA w tym genie, bo jeszcze do tego DRD4 nie doszliśmy. I opowiada, że miał takie 2 samice, które z 2 lotów 500 miała pierwszy i trzeci konkurs na oddział, jedna samica, druga miała drugi i 6 konkurs. I przyszedł lot 500 z wiatrem 2000 metrów na minutę i obie zginęły. Nie? Także to jest genotyp na loty pod wiatr, na loty z wiatrem genotyp podwyższonego ryzyka. Z jakiegoś powodu ten genotyp się po prostu nie trafia w hodowlach często, więc tu jest, nie jest tak. dla mnie to jest genotyp, jeśli chodzi o loty, genotyp podwyższonego ryzyka. Ja bym nie prowadził kojarzeń, ustawiał gołębi tak w pary, że AA z AA na przykład i lotować potomstwem, bo to są genotypy wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o loty, z uwagi na to, że Można sobie w ten sposób no, hodowlę- za ostre są te gołębie, troszeczkę trzeba to rozcieńczać. Więc to jest ten pierwszy gen. Na tej podstawie w 2007 roku już tam firmy niemieckie mnie prosiły o próbki krwi o genotypie AA, tam w Niemczech, w Belgii od 2009 roku te badania już szły, tam po cichu robili, to się tak nie przebijało, tam bardzo no, ludzie są troszeczkę nieufni, ale część ludzi po cichu robiła. Jakie hodowle trudno powiedzieć, być może te, które wypłynęły też tam gdzieś w międzyczasie, to by trzeba było prześledzić po gołębiach, po genotypach. Można tam przypuszczać, które hodowle wypłynęły, ale to są spekulacje, bo nie mam na to takich dowodów bezpośrednich. Kolejny gen, ciekawszy według mnie, to jest gen DRD4. To jest gen, który koduje receptor dopaminy. Dopamina, hormon szczęścia, tutaj takie historie znamy. Czyli gen koduje tak jakby przekaźnik tego sygnału, czyli dopaminy. I tutaj w przypadku tego genu, tych genotypów, które się ustala, tam są bezpośrednie przełożenie na strukturę tego receptora. Tam się zmieniają 2 aminokwasy, więc ten receptor u gołębi o jednym genotypie w porównaniu do tego genotypu powszechnego, ten receptor dopaminy się troszeczkę różni, więc jest wielce prawdopodobne, że dopamina jako hormon, która tam ma wpływ na to funkcjonowanie gołębi, no ona troszeczkę inaczej funkcjonuje. Te gołębie mogą się różnić, jeśli chodzi o tą reakcję na dopaminę, więc tutaj takie kwestie motywacji, przywiązania do gołębnika są jak najbardziej uzasadnione w przypadku tego genotypu, bo jest ten taki fizyczny związek, tak? Receptor może się troszeczkę różnić. Jest dużo badań na temat genu receptora dopaminy, które prowadzono u ludzi, u innych ptaków. I tam też były z zachowaniem różnym, takie cechy zachowania u ludzi, osobowości, jakieś tam skłonności do podejmowania ryzyka. Nawet w reklamie jednej z firm samochodów, tam gen ryzyka, ten DRD4 też był poruszany, więc to jest taki ciekawy gen i w przypadku gołębi no, te genotypy DRD4 wydają się nawet ważniejsze niż ten LDHA. Gdyby taki ranking robić tych 3 genów, czy 3 genotypów, no to w Polsce taką kombinacją uniwersalną do lotów jest ta pierwsza kolumna LDHA-AB, taki uniwersalny genotyp i trzecia kolumna CT. W Belgii, w Sosnowcu jeszcze jak była wystawa, rozmawiałem z jednym z takim bardzo, bardzo mocnym Belgiem w lotach,
to z tego, co on mi opowiadał, z takich już dłuższych obserwacji w Belgii, to tak, jeśli chodzi o ten pierwszy gen LDHA, no to zauważono, że gołębie o genotypie AB, one są w stanie się szybciej regenerować i są w stanie latać tydzień w tydzień na takiej pełnej wydolności, czyli jak nawet coś się stanie, że się gołąb spóźni, to jest w stanie się zregenerować i za tydzień znowu wygrać, nie? Czy znowu przylecieć na szpicy. Lepszą regenerację mają. Lepszą regenerację, to zauważono w stosunku do Bardziej gołębi żywotne BB. są. Gołębie BB, one też są w stanie wygrać lot, ale w przypadku jakiegoś potknięcia w sezonie, jakiegoś nocowania, Ciężej się nieobecności w gołębniku, one się ciężej regenerują i jest problem, żeby one później wskoczyły już na ten poziom. No takie informacje bezpośrednio od hodowcy belgijskiego mam. Jeśli chodzi o ten ranking, no to w genie DRD4 są takie dwie kolumny. Hodowcy czasami pytają, co to oznacza. No, to są po prostu takie dwie mutacje, dwa polimorfizmy w jednym genie, które obie wydaje się, że mają znaczenie i jeszcze jest ciekawe to, że taka najlepsza kombinacja do lotów w przypadku tego Na drugą stronę. drugą stroną, no wiesz, nieważne. W przypadku DRD4 tam mamy genotypy CT, ten pośredni, CT podstawowy i TT genotyp, ten taki najrzadszy, trzy takie genotypy. To który z tych W najlepszych? jednej i w drugiej kolumnie są akurat takie same genotypy, nie? Czyli w jednej i drugiej mamy możliwość występowania tych trzech genotypów. Powszechny genotyp występujący u gołębi rasowych, pocztowych to jest genotyp CC. Najbardziej optymalny do lotów CT, do rozpłodu TT. Aha. Z jakiegoś powodu ten genotyp TT występuje ekstremalnie rzadko. Ja nie wiem dlaczego, Ten TT? bardzo rzadko występuje, ale jak się trafi, zwłaszcza w trzeciej kolumnie tutaj jak mamy na myśli tutaj hodowcy, którzy robią badania, no to wiemy, że tam tak to jest oznaczane w Belgii LDHA, DRD4.1 i DRD4.2. Tak to oznaczają. Rzadko się trafia, a taki gołąb tutaj z takim genem, taki gołąb u mnie jest, nie? Wiadomo, nie? Sete jest u Ciebie twój najlepszy rozpłodowiec, Tak. jeśli chcesz zdradzić Tak. tę informację. CT ma mój najlepszy rozpłodowiec, tak? Tak. Optymalna kombinacja do lotów to jest kombinacja pośrednia. Tutaj dlaczego jest optymalna? No, tak z obserwacji wynika. No, gołąb, który wygrał Barcelonę międzynarodową, miał potrójny genotyp. Potrójny miał? Potrójny. A pamiętasz mojego młodego, jak kiedyś mojemu młodemu zrobiłeś i miał Zaraz TT? o tym powiem. Gołąb Armando słynny, to są informacje No z wiadomo. Facebooka, ma genotyp BB, CT, CT. Więc też taka kombinacja. Tu w przypadku te genotypy CT generalnie są stosunkowo rzadkie, czyli w tej drugiej kolumnie no, 15-20%, w trzeciej 10%, jak takie pierwsze badanie robimy w ciemnym, bez łączenia w parę. Około taki odsetek gołębi ma. W liniach dalekodystansowych do 30%, tych maratońskich. Ten genotyp zwykle się tam z takimi gołębiami upartymi, które 1200, takie maratony, te genotypy CT, TT, czyli takie gołębie jak tam na zachodzie lotują, to Barcelona, tego typu gołębie. Te gołębie się szybciej orientują, te gołębie się nie dają przeciągnąć. Tak jak mówiłeś, tu Belgowie mi mówili, że te gołębie się świetnie CT odnajdują właśnie w takich lotach, jak oni I mają jest coś w tym. provincial, czy tam jakieś takie loty, gdzie wypuszczają 15-20 tysięcy gołębi, te gołębie nie zwracają uwagi na inne i one są w stanie... Bo nasz sławny gołąb o imieniu Grosik. Nie znam Nie genotypu pytasz. grosika. Nie znam genotypu grosika. Więc te gołębie są w stanie tak się lepiej orientować i one nie dają się przeciągnąć. Ja tam miałem też w 2017 roku całkiem dobry sezon. Był jeden gołąb, jak się chwalisz grosikiem, to też Miałeś, wiem. był gołąb, który miał pierwszy konkurs maratonu, trzeci konkurs 500 i to był gołąb ABCT na przykład, nie? Zginął na locie 200 km jeden gołąb. W następnym sezonie lot słońce pełne, jeden gołąb nie A wraca. miałeś takiego gołębia tego ciemnego, pamiętam, to był wybitny gołąb, twój samiec. Tak, nie wiem jaki wiesz. miał genotyp, ale jedyny syn, który przetrwał wizytę kuny, bo myślałem, że to jest samica, jedyny syn, który był, nie Miał wiem czy tak. jeszcze jest w Ciechanowie, ABCT miał genotyp. O, super. Także tutaj nie wiem jaki miał genotyp ten ciemny, ale syn miał taki genotyp. I teraz można grać tymi badaniami genetycznymi, można je robić po to, żeby właśnie próbować osiągnąć takie kombinacje optymalne do lotu, bo te optymalne to właśnie te podwójne CT, no albo ABCT w pierwszej czy w trzeciej. To są takie kombinacje, które dają jakąś tam przewagę w lotach dorosłych. Bo tutaj to, co hodowcy mi mówią, którzy robią dużo takich badań, jest taka trochę odwrotna zależność między lotami gołębi młodych, jeśli chodzi o genotypy, bo mówiłeś o obserwacjach, o lotowaniu, mówiliśmy o tych Twoich lotnikach. Jest odwrotna zależność, jeśli chodzi o genotypy, a lotowanie na młode i na stare. Więc te gołębie, które mają ten podstawowy genotyp BB, CC, CC,
przy dobrym treningu one wracają stadami i jest wszystko ok. Im starsze, tym gorsze te gołębie. To nie znaczy, że to jest taka żelazna zasada. Zdarzają się wybitne lotniki takie o genotypie BBC, CCC, tylko z takimi lotnikami, to co mi hodowcy mówią, jest problem później w rozpłodzie, bo bardzo ciężko jest coś wyhodować z takich gołębi. Są takie gołębie, które świetnie latają, jest generalnie duży problem w rozpłodzie. To co hodowcy też opowiadali w przeszłości, no to jak mieli na przykład 2 gołębie, w województwie lubuskim taki wybitny hodowca opowiadał mi, jak miał 2 gołębie z pary, jeden gołąb był świetnym lotnikiem, a drugi był takim właśnie upartym, gdzieś miał jakieś potknięcie, ale zawsze wracał takim troszeczkę wolniejszym. Często ten wolniejszy był lepszy w rozpłodzie niż ten lotnik, który zawsze jak po sznurku, nie? Tak jest, ja też. Więc to takie dziwne trochę historie. No, generalnie hodowla gołębi nie jest prostym zagadnieniem. Piękny sprawa. Jeśli chodzi o te badania genetyczne, tutaj hodowcy mi raportują, znaczy nie to, że raportują, tylko jak mi coś powiedzą, bo ja nie pytam generalnie, nie ciągnę za język, musiałbym całe dnie rozmawiać na ten temat, ale jak mi coś powiedzą, no to mówią, że te gołębie genowe, ABCT na przykład, jak już przetrwają loty młodych, przetrwają loty rocznych, tak już jako dorosłe, no to świetnie powtarzają. Dlatego hodowcy to robią. Robią takie kojarzenia na te kombinacje, bo te gołębie po prostu jako dorosłe wykazują powtarzalność, wytrwałość i no, są nie do zajechania, można powiedzieć. To takie Dobra, to jeszcze ja zadam od razu Czekaj, jeszcze ja mam pytanie jeszcze, w tym. Andrzeju, teraz jeszcze ważna No patrz, kwestia. no przerywa, Jak no. Bo to jest ważne. Jak te badania powinny wyglądać? Bo widziałem różne dziwne rzeczy z tymi badaniami. Jak one powinny ogólnie wyglądać, żeby to było wszystko profesjonalnie? Ten gen, bardzo mnie interesuje ten gen nawigacji jeszcze, nie? Bo to jest taki hit teraz, nie? Ten gen nawigacji. I tak chciałem się dowiedzieć, jak to powinno wyglądać, żeby to było profesjonalnie i tak, jak się należy zrobione. Może tak. Każdy test genetyczny, który jest oferowany na zachodzie Europy, no, w takich firmach dużych jak Van Heringen, laboratorium Van Heringena, czy innych dużych firmach genetycznych, każdy test genetyczny jest krótki opis publikacyjny i źródło do publikacji. Więc nazwa genu, mutacja, można zweryfikować, jak ktoś nie wierzy, może przeczytać w publikacji, co badano, co tam wyszło ciekawego i zdecydować się na test lub nie. Każdy test genetyczny. Polska jest takim krajem, gdzie Nie trzeba mieć publikacji. no zdarzyło się, że taki nie chciałbym teraz tutaj nikogo urazić, Nie wolno. ale jeden gen, bo pytałeś mnie o gen GPS, tak? GPS, no bo to gdzieś... To ja sprawdzałem, nie ma takiego genu jak gen GPS, to jest tak nazwane, tak myślę, że ci, którzy robili te takie obserwacje, no chyba nie chcieli nazwy genu wskazać, więc nazwano to jako GPS. GPS no to jest system nawigacji satelitarnej. No właśnie. Według mnie nie ma jednego genu GPS-u gołębi, bo na wstępie mówiliśmy o tych 4 mechanizmach. Tak. I sukces gołębia w przylocie jest wypadkową funkcjonowania tych 4 mechanizmów, skuteczności tych 4 mechanizmów, więc jak gołąb jest poukładany, no to wydajnie powróci do gołębnika. Jak posiada predyspozycje genetyczne w zakresie tych takich w miarę uznanych markerów, bo to w Polsce się rozpoczęło troszeczkę później niż na zachodzie Europy, to Belgowie, Holendrzy wcześniej to testowali, do Polski to przyszło tak jakby stamtąd, pomimo że wyszło stąd, to przyszło stamtąd. Ja bym się nie zdecydował oferować komercyjnie tych badań genetycznych, nie miałem takiego zamiaru nawet, tylko tak trochę wyszło, bo Belgowie zaczęli wchodzić na nasz rynek i tutaj była taka sugestia, żeby może dla naszych hodowców wielokrotnie taniej takie testy zaoferować i wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy jako kraj pionierami, jeśli chodzi o odsetek hodowców, którzy te badania robią z uwagi na cenę, o której powiem później, w porównaniu do cen, które występują na zachodzie Europy. Jeszcze opowiem tak troszeczkę o tym genie DRD4, jak te badania powinny wyglądać i zanim staną się markerami. W przypadku genu DRD4 mieliśmy taką umowę z firmą genetyczną Pigen z Belgii. Oni nam jakieś śmieszne pieniądze wykładali, my mieliśmy robić te badania. Tutaj w Polsce ja, tam doktorant, magistranci moi tam uczestniczyli. Tutaj w Szczecinie robiliśmy te badania i była taka pierwsza mała publikacyjka dosłownie, co prawda w prestiżowym czasopismie w Animal Genetics opublikowana, jakieś takie wstępne obserwacje dosłownie w 2015 roku, ale dosyć mocne wyniki, w których genotyp był brany pod uwagę, ale także warunki, jeśli chodzi o pogodę, czyli były analizowane macierz spokrewnień u tych gołębi, bo to jest istotne, żeby to w rodzinach też zbadać, płeć hodowca, bo to z dwugołębników były gołębie, więc różne czynniki były brane pod uwagę i wyszło mimo wszystko, że genotyp DRD4 wpływa
ta kombinacja CT-CT, w tych badaniach wyszło, że w tej publikacji wyszło, że wpływa na przyloty gołębi, że te gołębie CT-CT lepiej latają. Pomimo, że była taka pogoda, płeć i tak dalej, te inne zmienne były brane pod uwagę i to pomimo wszystko okazało się, że genotyp ma wpływ na wyniki lotu. I Belgowie w 2016 roku zaraz od razu wprowadzili to jako test genetyczny i dla mnie to był szok. Dlaczego tak szybko? Napisałem do nich e-maila, dlaczego tak szybko, że chyba za szybko, że to są takie wstępne informacje i w zasadzie ta współpraca z Belgami się zakończyła. Bo według mnie to było nieuczciwe, według mnie wtedy. No, po latach się okazuje, że to miało pokrycie jednak w tych faktach naukowych, bo Armando jest CT-CT, Barcelona wygrał gołąb CT-CT, a kombinacja bez robienia badań genetycznych bardzo trudna do uzyskania. Z jednego powodu jeszcze, o którym powiem później. Więc tutaj okazało się, że to, co było w tej mocnej publikacji, no, pokryło się z późniejszą rzeczywistością, że te gołębie CT-CT no, mają takie spektakularne wyczyny, osiągnięcia. Ale dla mnie to w 2016 roku było nieuczciwe, że oni już, Że już wprowadzają to jako marker genetyczny, więc dla mnie to było zbyt wcześnie. Pytasz mnie o gen GPS. Dla mnie, ja hodowcy mówię, dla mnie to jest fakt medialny, bo to nie jest fakt naukowy, po pierwsze nie ma publikacji, po drugie, żeby prowadzić badania naukowe, no, trzeba ją w oparciu o jakąś metodykę. Czyli sam mówiłeś, wypuszczenie gołębi od razu, wypuszczenie gołębi po 15 minutach. Możemy wypuścić gołębie z genem no, takim, no powiedzmy ten GPS, nie ma takiego genu, ale z tym genem GPS możemy wypuścić gołębie o genotypach tych dobrych GPS od razu, a te o złych po pół godziny oczekiwania. I które przylecą wcześniej, według mnie te, które pół godziny stały na miejscu wypuszczenia. Możemy to zrobić odwrotnie i będą GPS szybciej wracać, te cenne genotypy. Więc tutaj możliwości popełnienia błędu są ogromne, więc gdyby te wyniki były opublikowane w oparciu o jakąś ustaloną metodykę badawczą, która by była zrecenzowana przez ludzi, którzy się na tym znają, w czasopiśmie porządnym i stwierdzono by, że faktycznie, biorąc pod uwagę jeszcze inne okoliczności, czyli tam pogoda i tak dalej, analizę tą rodowodową, gdyby się okazało, że faktycznie te genotypy według zapewnień takich medialnych do tego gołębie latają prosto, chociaż w pracy Tima Guilforda, jak analizowano wielokrotnie wypuszczane gołębie, to one nigdy prosto nie latały, tylko latały mniejszymi lub większymi łukami, jak się nauczyły dobrze wracać, tak? Bo to kwestia tego doświadczenia na tej końcówce. Ale gdyby była taka publikacja naukowa w czasopiśmie po recenzji, że faktycznie gołębie o takim genotypie latają prosto, a te nie, no to byłoby przesłanka do tego, żeby firma zaproponowała w oparciu o tę publikację naukową test genetyczny. W tej chwili to jest duża odwaga osób, które to robią i proponują test genetyczny w oparciu, czy dla genu, którego nazwy nie znamy, bo gen GPS nie ma takiego genu, nie znamy nazwy genu, nie wiemy tak naprawdę jakie są wyniki, mamy tylko fakt medialny. I na bazie faktu medialnego proponujemy hodowcom badanie genetyczne za 200 zł z tego co wiem, bo były takie telefony do Szczecina nawet z propozycją wykonania takich badań. Ja bym się nie odważył. Ja zawsze powtarzam, że nie jestem zainteresowany żadną reklamą. Ja liczę tylko i czekam na klienta, który sam zadzwoni i bez reklamy powie, że chce genotyp i wie czego chce, bo nie chcę, żeby ktoś mnie z siekierami ganiał po prostu chcesz to ci zrobię, niczego ci nie będę obiecywał, mogę ci tylko dać gwarancję, że wykonam to dobrze, dokładnie i ustalę ci genotypy, ewentualnie podpowiem w oparciu o wiedzę hodowców, którzy robią to od kilku lat, że ustawię ci, zaproponuję jakieś kojarzenie gołębi i tyle, nie? Tyle mogę zrobić. Duża odwaga osób, które w oparciu o ten fakt medialny proponują testy genetyczne GPS dla nieistniejącego genu. Nie? To jest ewenement na skalę światową, bo każdy test genetyczny, naprawdę każde setki testów genetycznych podparte są publikacją naukową. Tak można zaoferować coś. No, tutaj to jest tak jak sprzedawanie białej smoły i czarnego mleka. Wiadomo o czym mówimy. Nie? Są takie produkty, sprzedaje się, hodowcy mi przysyłają, że mi proponują jakieś białe mleko, czarna smoła, cudowne produkty, pół litra 600 zł. Na pewno będę zaraz hejtowany przez kolegów z Niemiec, ale mam to za przeproszeniem. Ja tych, nie obraź się, ale ja nie oglądam poza jednym wyjątkiem film pana Kazimierza, mojego jednego z ulubionych klientów, pana Kazimierza
Gurgula to jedyny film, który cały obejrzałem, a tak twoich filmów też nie oglądam, ale mam relację takiej wersji skróconej. No, Tego, tego filmu też nie będę oglądał. najważniejsze, że cię poruszyło po prostu to, że jesteś leniwy i wziąłeś się do pracy i będziesz rywalizował znowu ze mną, co wcale mi się nie uśmiecha, bo zbudowałeś gołębnik obok mojego. Będą się ścigać na finiszu, ale żeby wygrał lepszy i trzeba sobie pogratulować, ja też jestem. Dobra, Nie, tutaj- słuchajcie, ja mam pytanie teraz. Pan reżyser pytanie, zadał. Tak, pytanie, bo ja bym chciała zadać pytanie w sensie, jak mówicie coś na temat i ktoś o to pytał, ale że mnie przebiegacie. No ale dobra, słuchajcie, ktoś pytał, czy że chce kupić gołębia, tak, do rozpłodu i ma on zrobione badania genetyczne. I jakie geny powinien posiadać taki gołąb? Do rozpłodu raczej nie powinien posiadać tego podstawowego genotypu, czyli BBC, CCC. No, to do rozpłodu z takich informacji od hodowców, którzy te badania robią, wykonują, no to jest taki No słaby rozpłod. no, słabszy genotyp. To nie znaczy, że jeśli nie dołożymy coś ekstra, no to nie jako para to może funkcjonować. Czyli jeśli dołożymy gołębia AATT, no, do gołębia tak zwanego, hodowcy to nazywają bezgenowego, do tego BBC, CCC, jako para to może funkcjonować świetnie, ale generalnie do rozpłodu to raczej powinniśmy te genotypy CT, TT, AA, AB, no takich genotypów szukać, a jeszcze najlepiej takich podwójnych CT, CT, żeby te rzadkie warianty tak jakoś zagęszczać, żeby mieć możliwość wyhodowania potomstwa z tymi wariantami. No to taka jest zasada. Co nie oznacza, że ten gołąb bezgenowy, jeśli jest, nie wiem, wybitnej budowy, jeśli to był jakiś stary lotnik, zasłużony, który miał świetne wyniki lotowe, to takiemu gołębiowi można właśnie coś poszukać genowego i może zostać w rozpłodzie. Na pewno nie wolno zabijać gołębi, to też ja bardzo proszę zawsze hodowców, którzy robią badania, żeby tych tak zwanych bezgenowych, żeby nie zabijać, bo to jest karalne, jest ustawa o ochronie zwierząt, trzeba pamiętać o tym. Nie wolno zabijać gołębi, trzeba gdzieś oddać komuś innemu, ktoś się pocieszy tymi gołębiami. Ja się cieszę, że będzie miał. Także tutaj też chciałbym na to zwrócić uwagę. No, gołąb do rozpłodu powinien mieć, te badania genetyczne tłumaczę też, że to jest jako ostatnie źródło informacji. To nie jest pierwsze źródło informacji, bo możemy zrobić badania genetyczne i zatrzymać w hodowli jakieś gołębie pokraczne z wadami, czy nakładać gołębie do par, potęgując te wady, więc to muszą być gołębie poukładane. No ty jesteś zwolennikiem tych świetnych gołębi, zaraz Ci pokażę samicę jedną, to aż klękniesz, pomimo, że ma genotyp AA, to jeszcze jest z budowy taką jak lubisz. Też się przeraziłem, bo ja generalnie na to nie zwracam uwagi, ale jak ją wyciągnąłem z kartonika, ostatni mój zakup, no to aż po prostu mnie ruszyło. Więc badanie genetyczne to jest ostatnie źródło informacji. W poukładanych hodowlach na wysokim poziomie, jak zrobimy badanie genetyczne, poukładamy sobie pary do rozpłodu, to może zadziałać. W hodowlach początkujących, czy osób, które nie mają pojęcia o gołębiach, bo to jest bardzo trudna sztuka, same badania genetyczne nic nie dadzą. Nic nie dadzą. Możemy jeszcze nawet pogłębić te wady, które istnieją, możemy hodowlę jeszcze na niższy poziom wprowadzić. Może inaczej jeszcze chciałbym wytłumaczyć. W hodowli zwierząt jest coś takiego jak ta wartość genetyczna, wartość hodowlana. U innych gatunków zwierząt jest coś takiego, że na przykład no nie wiem, pewne gołębie są w stanie osiągnąć jakiś pewien pułap i nie są w stanie go przeskoczyć, bo założenia genetyczne na to nie posiadają. Inne gołębie mogą posiadać te założenia genetyczne, ale tym gołębiom trzeba stworzyć troszeczkę lepsze warunki. Tak? Czyli tutaj musi być wszystko dopięte. Więc w takich hodowlach, gdzie jest wszystko dopięte, jak hodowcy sobie zrobią takie badania, jeden z takich moich klientów zaczynał 4 lata temu od bardzo niskich frekwencji, czyli bardzo mało miał tych gołębi genotypowych, w tej chwili jest mistrzem w kategorii B jednego z regionów, tak? Regionów. No 1/6 Polski, 6 regionów w Polsce. Jest mistrzem jednego z regionów. I w dalszym ciągu każde gołębie, które zakupuje, 5 sztuk co chwilę wysyła. Klient będzie, jeśli obejrzy ten film, to będzie wiedział, o kim mówię. Ja oczywiście nazwisk nie zdradzam, bo staram się nie zdradzać nazwisk, nie nagrywać filmów promocyjnych. Czyli takiego gołębia możemy przysłać, tak? Klient Znaczy, nie musi tu przyjeżdżać, tylko może wysłać takiego gołębia. Nawet krew gołębiowi, jak widziałem, jak Andrzej pobierał krew, to jest bardzo ciężko, to nie jest tak łatwo pobrać gołębia. No właśnie, kiedyś trzeba by było, jak będziesz robił badania, to pokażemy może jak to wygląda.
No, zobaczymy. No. No, zobaczymy, czy znajdę czas, bo teraz Tak. się muszę skupić na sprzątaniu gołębników. No właśnie. Ale kołsa. Ale- Kołsa ale Bogopoli. patrzcie, No ale dobrze. to- No dobrze. Ale to, że Mówiłem, nie że ogląda zmotywuje- filmików, ale to wie. Zmotywowałem. Nie, To pan Leszek na pewno podpowiedzi. kolega. Pozdrawiamy pana Leszka, bo tak się Tak, pozdrawiam pana Leszka, bo to Leszku. jest główny fan kanału Tak. i mam te informacje z takiej pierwszej ręki. No, czyli te gołębie do rozpłodu no, raczej powinny mieć te genotypy, jeśli chcemy sobie, jeśli to dla nas ma znaczenie. Można żyć bez badań genetycznych, nie należy ulegać modzie. Jak dzwonią hodowcy, no, różni są hodowcy, mniej, bardziej majętni, ja też wiem co to jest bieda, wiem co to jest brak pieniędzy, więc tam... Jak to w ogóle wygląda Więc cenowo? jak hodowcy dzwonią tacy, którzy mają wątpliwości, się zastanawiają, czy wydać 400 zł na zbadanie 10 gołębi, czy na karmę, to ja raczej zniechęcam do badań i sugeruję, żeby Kupił karmę. może sobie odpuścili. A jak są hodowle, które grają o najwyższą stawkę i ludzie wykładają potężne pieniądze na to i chcą być na absolutnym topie, no to wydaje mi się, że bez tych badań trudno. Ty też Dobra, masz to pewne problemy jeszcze... na długich lotach i wiem No dlaczego. bardzo, no A ja bardzo, wiem no. dlaczego. Bo twój gołąb bazowy jest BB. Już problemy na długich lotach z tego powodu. I dlatego problem na drogę. Tak, według No mnie. widzisz, dlatego Według nie mnie. latasz maratonów. Nie no, na To maratonach teraz jestem już cienki będziesz jak wiedział. poszliwe. No widzisz, dlatego. Z wiatrem, widzisz? Były takie maratony, że Ale to też kwestia karmienia. Tak. Ty łyżeczkujesz, więc tutaj kwestia karmienia. Ten gołąb nie jest w stanie, hodowcy, którzy karmią na maratony, niektórzy, tam z województwa lubuskiego taki wybitny hodowca, pan Eugeniusz, którego też pozdrawiam, jego córka, która właśnie prowadziła badania tutaj, praca magisterska, jej badania bardzo dużo wniosły, duży postęp do tych badań genetycznych, no to on opowiadał mi kiedyś, nie wiem, jak zdradzę tą tajemnicę, nazwiska nie powiedziałem, to opowiadał mi, że na maratony to karmił w ten sposób, że od poniedziałku, jak wracał po tym ostatnim locie przed maratonem, no to w poniedziałek były pełne karmniki, jak wracał z pracy, dosypywał nowej karmy i tak do czwartku. Tak prowadził. Czyli gołębie musiały po prostu sobie brać co chciały i dokonać takiej pełnej regeneracji. Jedyny sezon, w którym nie był mistrzem, bo on był mistrzem kilkadziesiąt razy, może kilkadziesiąt. Może zapytać kolegę z Gorzowskiego, o kogo chodzi. Jeden sezon, w którym poległ na maratonie, to był sezon zaraz chyba po olimpiadzie w Katowicach. Po tej olimpiadzie, po tej katastrofie, to chyba w 2007 roku, poległ na lotach maratońskich właśnie łyżeczkowo. Łyżeczkowy. I trafił się lot też z stędy, zaparzone gołębie w kabinie, 2- czy 3-dniowy lot i zwykle hodowca, który z maratonów osiągnął wybitne wyniki przy łyżeczkowaniu, no poległ. Może tu być jakieś, no ja inaczej nie umiem gołębi karmić. Nie są w stanie się gołębie zregenerować, to takie Tak, karmienie na już, kategorię A, do B. na ostrzu noża, wszystko stawianie, to gołębie nie są w stanie się odbudować do drugiej części sezonu, przy maratonach ciężkich, bo jeśli są z wiatrem, to... Nie, no bo ja mówię, z wiatrem maratony mi wychodzą, nie? Ale pod wiatr jak przychodzi maraton, 12 godzin lotu. Tylko Andrzej, nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Są 500, które mamy po 10 godzin i widziałeś, jak mi gołębie siadały z 500. Bardzo dobrze. I też były tak samo karmione, jak na te do 300 km, i na maratony podobnie karmimy jak na 500, to nie ma przełożenia. Czy ten gołąb wie, że leci 700? Być może... Pamiętasz mojego sławnego profesora? Pamiętam. Co mi zrobił? Pamiętam. Obiecałem mu, że już go nigdy nie dam na maraton. Dałem go na maraton do dnia dzisiejszego. Ale nie, no, z lotów maratońskich, jeśli jest czyste niebo i nawet huragan ze wschodu, to nie jest problem. Problemem są deszcze, no, nie da się ukryć. No, z tego lotu były deszcze, więc te gołębie hodowcy ze Świnoujścia opowiadali z tego lotu, że po prostu no, u nas było ciemno, a w Świnoujściu były jakieś takie prześwity, że to była totalna dezorientacja, brak orientacji gołębi, że te gołębie nasze w Świnoujściu gdzieś tam lądowały, bo gdzieś tam przy morzu szły. Rok temu był taki lot maratoński chyba też fatalny, tak? 2 lata temu. Czy 3 gołębie ci wróciły, tak? 3 gołębie mi wróciły z 2019 roku. No i to też nie był lot, że gołębie miały problem, tylko były błędy wypuszczenia, tam deszcz. Ile my w pierwszy dzień w całym oddziale mieliśmy może z 10 gołębi. Nie mogły gołębie wrócić, jak pada deszcz, to nie mogą gołębie wrócić. No gołębie nie ryby, nie pływają. Znaczy, mogą gołębie przy leciutkim deszczyku, jak jest wiatr zachodu, to jeszcze jest jedyne, co można zrobić, ale jak jest wiatr ze wschodu, pada deszcz, no to jest wtedy tragedia, nie? To jest, nie ma takiej możliwości, no pióra nie utrzymają gołębi. Także. Dobra, ostatnie pytanie. Dlaczego dobre superlotniki nie przekazują dobrego potomstwa? Jeśli lotniki mają ten genotyp podstawowy BBC, CTC, no to
jedna z takich teorii jest, że no nie mają co przekazać za bardzo, bo przekazują ten podstawowy wariant. Jeśli jest lotnik, takiego znam jednego olimpijczyka połowego, który ma AB i na tym połowym olimpijczyku jest cała hodowla postawiona, więc jak jest gołąb, który ma AB, miał wyniki w lotach i ma dobry genotyp i jeśli na takim gołębiu bazujemy, no to wtedy rozpłód jest świetny i gołębie świetnie przekazują. Być może jest ta korelacja z tymi genotypami. Jeśli jest lotnik bez tych cennych genotypów, to jest problem w rozpłodzie. Jeśli ma te cenne genotypy, jest świetnym lotnikiem, to jest też lepszym rozpłodowcem. To jest taka wiedza w oparciu o te informacje od wielu hodowców, którzy to robią i te takie pewne prawidłowości zauważyli, że te rzadsze genotypy są też tymi genotypami cenniejszymi w rozpłodzie, że tak naprawdę te geny nie powinny się nazywać szybkościowe. Ja bym to nazwał w oparciu o tą wiedzę, która jest dostępna w tej chwili, geny wytrzymałościowo-rozpłodowe. Tak bym to nazwał. Że to bardziej z wytrzymałością gołębi się wiąże i bardziej z tymi lepszymi walorami rozpłodowymi. Bo te gołębie, no tutaj też taki młody hodowca ostatnio robił, jesteśmy w takim pełnym kontakcie i nie robił dużo gołębi, ale mówi, że wszystkie gołębie, które najlepsze ich rozpłodowe, które wybrałby jako najlepsze, wszystkie gołębie miały genotyp CT. Wszystkie miały. Wszystkie. Ja mówię, no to dobrze, że nie było odwrotnie, że wszystkie, które Tak. liczyły, nie mają. Akurat taka była pełna korelacja i też się zainteresował ten młody hodowca i no, coś w tym jest. Ja nie wiem dokładnie jak to jest, bo mam tą wiedzę taką tylko od ludzi, którzy to robią. Od wielu osób, którzy mi jeszcze coś powiedzą. Jak nie mówią, to nie pytam, nie? Bo nie mam takiej potrzeby, nie czuję takiej potrzeby. Także tu raczej, jeśli te lotniki mają te cenne warianty, to też przekazują. No jak nie mają podstawowy genotyp, to nie mają co przekazać po prostu, nie dlatego jest problem. Ale była też taka sytuacja, że hodowca miał takie wybitne lotniki o tym podstawowym genotypie BBCCCC, które łączył między sobą i była totalna klapa. A jak taką jedną z samic pozostawił w rozpłodzie i dołożył gołębia AA, no to już potomstwo dużo lepiej. Bo potomstwo bierze po prostu ten wariant A od tego drugiego partnera i już wtedy potomstwo zapowiada się lepsze w lotach, jest lepsze w lotach i można te geny dodać, ale tak z drugiej strony, jeśli mamy lotnika bezgenowego, no to bezwzględnie powinien być taki AA albo ABCT, żeby dołożyć te genowe i dać szansę, że potomstwo dziedziczy. No, takie pary się bardziej sprawdzają. Jeszcze jako ciekawostkę dla genów DRD4, to może dla tych ludzi, którzy już to robią, jako ciekawostkę powiem, że ten genotyp, tą kombinację CT-CT jest bardzo trudno uzyskać, bo w przypadku tego genotypu, te genotypy tak jakby się wykluczają, więc jak mamy genotyp CC i TT, czyli jak mamy genotyp TT w tej kolumnie, to musi być zawsze CC w tej i odwrotnie, jak tu mamy genotyp TT, to tu jest CC. Aha. Kojarząc takie gołębie uzyskamy CT, ale jest to takie sprzężenie tego wariantu T z wariantem C i odwrotnie, tego T z tym C. Tego nie było wiadomo, ale jak Amerykanie w 2017 roku zrobili takie badania, tam 1500 gołębi wyhodowali z tych kojarzeń, to się oni zasugerowali, że tu jest takie sprzężenie, więc z takiego kojarzenia, gdyby hodowcy chcieli sobie wyhodować gołębie TT na przykład, to sugeruje takie kojarzenia gołąb CT-CT na CT-CT i wtedy z takiego gołębia wyjdą gołębie CC-TT, TT-CC albo podwójne. CT. Żaden tak zwany golas nie wyjdzie, bo tu jest to sprzężenie, czyli jak gołąb da tego T, to będzie szedł z tym C. Także to jest takie ciekawe kojarzenie tych podwójnych CT gołębi, które pozwala na wyhodowanie tych takich TT w jednej czy w drugiej kolumnie albo podwójnych CT. Z takiego kojarzenia podwójnego CT nigdy się nie urodzi gołąb CC. Jeśli ktoś posiada gołębia, słyszałem taką informację, posiada gołębia na przykład CT w jednej kolumnie i TT w drugiej, albo odwrotnie, to ja chętnie takiego gołębia przebadam, bo jeszcze na kilka tysięcy gołębi takiego nie trafiłeś. Nie, żeby był TT w jednej kolumnie i chociaż CT w drugiej. Nie ma takiej. Ja takiego gołębia na 7000 koło gołębi przebadanych nie trafiłem. Ale podobno jakiś taki gołąb w Polsce jest. Chętnie bym go zbadał, jeśli hodowcy by udostępnili materiał, bo jest to takie sprzężenie i tym bardziej jest trudno uzyskać tą kombinację CT-CT z uwagi na to, że jest takie trochę odwrotna zależność, tak? Czyli jak w jednej kolumnie mamy TT, no to w drugiej mamy na pewno CC, nie? I odwrotnie. Więc tu jest trochę pewien problem, żeby te genotypy CT optymalne było tu uzyskać. Ale to już dla hodowców, którzy robią badania, robią kojarzenia.
nawet ci, którzy robią, mogą sprawdzić, czy z takich kojarzeń podwójnych CT, czy się faktycznie im rodzą te gołębie według tej rozpiski, którą tutaj omówiłem. Myślałem, że tablica będzie troszeczkę większa i biała, jest czarna, też nie ma problemu. Wiadomo, wszystko W widać. razie pytań szczegółowych ja mogę się jeszcze dokładnie przygotować, jakby jakieś Dobrze, pytania jak były, będą to jakieś- możesz mnie zapytać. Filmu następnego myślę, że nie będziemy nagrywać, bo się nie. sezon lotowy zaczyna, ale Sezon może Może na tak, pewno może z kiedyś, jakimiś nigdy młodymi nie mów nagramy, nigdy. tak. Może jesień. Ja Tak. tutaj nie chciałbym promować, tylko korzystam z okazji, że jestem na Twoim portalu, bo mamy blisko gołębniki. Tak, jesteśmy. Mógłbym zamówić tu, gdybym się chciał zareklamować jakieś tam zaprzyjaźnione serwisy, Pasja czy tam jakieś inne, ale mam blisko po prostu do Ciebie najbliżej. Nie chcę promować Twojego kanału, nie chcę promować siebie, chcę przekazać wiedzę hodowcom. Tak, i- dużo pytań jest na ten temat, mam tyle. nadzieję, że I to jest... wyjaśniliśmy. A teraz idziemy zobaczyć tą jego sławną samicę z AA, co mam na kolana paść, bo już się doczekać. Możesz nie mogę. klęknąć, żeby... Aż mi się ręce trzęsą, Możesz klęknąć. a jest to mój rywal, także będzie ciekawie. Dziękuję Dobra. bardzo. Pamiętasz, że Ci proponowałem, że jak Cię pokonam, to że będziesz moim wspólnikiem, ale Tak później jest. sobie mówiłem, że to może być trudne. Ale raz Cię pokonałem, kolego. Wiem. Dobra.